Witam Was bardzo serdecznie w specyficznym filmie, w specyficznym tutorialu, ponieważ dzisiaj będziemy testować maszyny dziewiarskie. Maszyny dziewiarskie marki Centro. Jak widzicie, ja mam dwie sztuki. Ta jest mniejsza. To jest maszyna dziewiarska Centro, która ma 40 igieł. Natomiast to jest większa maszyna, mój nowy nabytek, która ma 48 igieł. I od początku, już na początku tego filmu, chciałabym zaznaczyć, że jeżeli macie tylko wybór i zastanawiacie się nad zakupem takiego młynka dziewiarskiego i możecie zdecydować, czy kupujecie mniejszy, czy kupujecie większy, to ja zdecydowanie dla każdego, obojętnie czy chcecie wykonywać rękodzieło dla dzieci, czy dla dorosłych, to wziąć tą większą maszynę. Ja sobie najpierw kupiłam 40 i 40 niestety no nie jest odpowiednia, żeby zrobić na przykład czapki dla osób dorosłych. Jest zdecydowanie za mało tych igieł. Możemy to rozumieć w ten sposób, że po prostu jest za mało oczek. Tak samo jakbyśmy robiły na drutach czy na szydełku, jeżeli nabierzemy za mało oczek na obwód głowy, no to po prostu to nie wyjdzie. I tutaj również, pomimo że mamy, o czym zaraz będę mówić, mamy naprężacz nici, który pozwala nam wybrać na przykład bardzo luźne naprężenie nici, które no teoretycznie sprawia, że dzianina jest luźna, elastyczna i rozciągliwa, no to 40 igieł, 40 oczek to jest zdecydowanie za mało, więc jeżeli chcecie wykorzystać taki młynek, to zdecydowanie polecam zakupić większy. Drugą zaletą tego większego młynka jest to, że on ma tutaj wbudowany licznik rzędów. Zobaczcie. To jest bardzo duża zaleta i bardzo duża zmiana w porównaniu z tym mniejszym młynkiem, który nie ma licznika rzędów. Do pracy na tym młynku ja sobie kupiłam taki malutki elektroniczny licznik rzędów, albo po prostu muszę liczyć gdzieś tam w pamięci. A to jest rzeczywiście ułatwienie, więc jeżeli tylko macie wybór, bierzcie maszynkę większą. W opisie do tego filmu zostawiam Wam namiar na sklep, który te maszyny ma w swojej stałej ofercie w bardzo dobrej cenie, więc polecam. A teraz zabieramy się już za tworzenie. Wspólnie będziemy testować ten większy młynek, czyli ten, który ma 48 igieł. Zasada działania jednego i drugiego jest dokładnie taka sama, poza tym, że tutaj jest właśnie ten licznik rzędów, więc jeżeli jednak zdecydujecie się na ten mniejszy, to tutaj również będzie zasada, elementy główne będą takie same. Zobaczcie, jak jest zbudowana taka maszynka dziewiarska. Tutaj są igły, które wyglądają jak szydełka. To są takie haczyki i kręcąc korbką obok sprawiamy, że te igły nam się pięknie przesuwają, że nam się to pięknie kręci. Jak widzicie, ja tutaj przeskoczyłam przez białą igłę. Biała igła, ta kolorystycznie kontrastowa, oznacza nam początek rzędu. Licznik już sam przeskoczył na pierwszy rząd, więc ja sobie go zeruję. I tak ten licznik sam tutaj będzie nam pokazywał, ile okrążeń mamy. To jest bardzo, bardzo ważne. Początek okrążenia naszego to jest właśnie moment, kiedy tutaj, w tym miejscu pojawia się biała igła i to w tym miejscu będziemy rozpoczynać nabieranie włóczki. Natomiast króciusieńko teraz o pozostałych elementach. Tutaj mamy, podobnie w tej mniejszej maszynie, mamy dwie opcje do wyboru. Jest albo dzierganie w tunel, i tworzymy, kręcąc, obracając, tworzymy taką długą tubę z dzianiny, albo możemy wybrać dzierganie takiego pojedynczego panelu. W ten sposób te okrążenia wykonujemy, o tak, raz do przodu, raz do tyłu i tworzy nam się płaska dzianina. My sobie wybierzemy oczywiście okrągłą. Kolejny ważny element, o którym już troszkę wspomniałam, to jest tutaj naprężacz nici. Tutaj jest miejsce, które jest podajnikiem nici. Tutaj w ten sposób się umieszcza włóczkę, za chwilę to pokażę. Natomiast tutaj mamy naprężacz, napinacz. I jak widzicie, są trzy otworki. Pierwszy jest najmniejszy, więc najbardziej nam napnie włóczkę. Tutaj jest średni i najluźniejszy. Jeżeli chcemy jakąś właśnie bardzo elastyczną, bardzo luźną dzianinę wykonać, to wybieramy
ten największy. Jeżeli mamy grubą włóczkę, to też raczej wybieramy tutaj środkowy albo ten największy. Natomiast jeżeli chcemy spróbować pracować na bardzo cienkiej włóczce, to wybieramy to naprężenie, a jeżeli to nie wystarczy i maszynka będzie gubiła oczka, przekładamy włóczkę przez ten otworek i przez ten, czyli blokujemy na albo 2 otworkach, albo na 3 otworkach. To są takie informacje też, jeżeli chodzi o wybór włóczki. Nie każda włóczka współpracuje super z tą maszyną. Lepiej sprawdzą się włóczki, które nie mają włosków, mają taką gładką strukturę, są porządnie skręcone. Te włóczki najlepiej tutaj będą współpracowały. Natomiast też warto spróbować przynajmniej na początek, żeby sobie przetestować ten młynek, wykorzystać te włóczki, które są załączone w opakowaniu. To nie są jakieś wysokiej jakości włóczki, natomiast zdecydowanie przydają się po to, żeby poćwiczyć. A ja teraz wybieram już tę włóczkę, którą sobie wybrałam na dzisiejsze testowanie i zabieramy się do plecenia. Wybrałam sobie do testowania włóczkę Drops Charisma, to jest włóczka wełniana, spróbuję z niej zrobić za chwilę opaskę. Mam też włóczkę w kontrastowym kolorze. Ważne, żeby tę włóczkę w kontrastowym kolorze wybierać tak, żeby grubość jej była jak najbardziej zbliżona do naszej włóczki bazowej. A teraz już nie przedłużając, zabieramy się do pracy. Rozwijamy trochę włóczki pomocniczej i od niej właśnie zaczynamy. Ustawiamy maszynę w ten sposób, żeby ta biała igła oznaczająca początek rzędu tutaj była wysunięta. Zakładamy włóczkę tak, żeby wolna końcówka była po prawej stronie. Zostawiamy kawałeczek i teraz obracając korbką powoli przekładamy, zobaczcie, ta pod białym haczykiem jest z tej strony i robimy za następny haczyk. Następnie kręcimy pod kolejny haczyk i za następny haczyk. Pod haczyk, za haczyk. I tak na zmianę zaplatamy pierwsze okrążenie. Ostatnie wychodzi nam za ostatnią igłą. Teraz odrobinkę cofam. Zakładam sobie tę włóczkę również pod tym elementem, który jest tutaj i prowadzę przez podajnik nici, czyli pod ten element, przez podajnik nici i na środkowe naprężenie. Ten kłębuszek albo można sobie, tak jak ja teraz, puścić go swobodnie na podłodze, albo bardzo dobrze też się sprawdzi przewinięty kłębek. To w ogóle by było super. Jeżeli macie przewijarkę taką, no to wychodzi dużo lepiej, natomiast jeżeli nie ma, to też nic nie szkodzi. Naprężamy nić na naprężaczu i wykonujemy pierwsze okrążenia. Na początek robimy to powoli. Wykonujemy mniej więcej 5 okrążeń włóczką pomocniczą. Ok, zrobiłam 6 akurat okrążeń, ja wolę mieć zawsze troszeczkę więcej, wtedy mam większą swobodę przy zdejmowaniu dzianiny z młynka. Po wykonaniu tych okrążeń pomocniczych obcinamy włóczkę, zdejmujemy z naprężacza, zdejmujemy z podajnika i pod tym haczykiem, tak jak ona tutaj jest, tak ją wkładamy do środka. I teraz już rozwijam moją właściwą włóczkę. Umieszczamy ją dokładnie tak samo w podajniku. Zostawiamy dosyć długi fragment, wkładamy do środka i blokujemy w naprężaczu, dokładnie w tej samej intensywności, w środkowej dziurce, tak jak przy nici pomocniczej. I teraz można sobie te dwie nitki tutaj przytrzymać na samym początku, żeby nam to nie uciekło. Zerujemy licznik i teraz zaczynamy właściwe okrążenia
naszą nicią właściwą, tą główną. I teraz jeżeli chodzi o liczbę okrążeń, to chciałabym się na chwilę zatrzymać. Ja będę robić opaskę dla osoby dorosłej i zgodnie z tym, co sobie przetestowałam wcześniej, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W różnych tutorialach znajdziecie informację, że macie na przykład zrobić 90 rzędów, macie zrobić 85 rzędów, 95 rzędów. Natomiast zdecydowanie to zależy od włóczki. Jeżeli będziecie wykorzystywać dokładnie taką samą włóczkę jak ja, to ja Wam dzisiaj powiem, ile macie zrobić rzędów, żeby z włóczki Charisma mieć opaskę dla osoby dorosłej. Natomiast każda włóczka na tym młynku zachowuje się inaczej. Zobaczcie, mam tutaj tunele przygotowane wcześniej. To jest tunel z takiej włóczki, która stworzyła mi dosyć fajny efekt kolorystyczny. Dzianina jest dosyć luźna. I tutaj miałam, zdaje się, 80 rzędów. Natomiast tutaj mam drugi przykład włóczki Yarn Art Shetland, która jest troszkę grubsza, ale miałam ją na tym samym naprężeniu, na tej samej liczbie igieł. Akurat te dwa tunele dziergałam na tym młynku 40 igieł. I zobaczcie, długości tych tuneli są identyczne. Właściwie nawet ten szary jest troszeczkę krótszy, a tutaj jest zrobione 110 okrążeń. Tu 110, a tu 80, chyba 83 dokładnie. Więc pokażę Wam mniej więcej po 80 zrobionych rzędach, w jaki sposób sobie przetestować długość tego tunelu, bo jak już zdejmiemy z młynka, no to już koniec. To już nic więcej nie zrobimy. Więc trzeba te decyzje podejmować z głową. Także to na razie sobie odkładam, a teraz przechodzę już do wyplatania. Na początku, przy pierwszych okrążeniach zwalniam w momencie, gdzie pojawia się ta biała igła, tak dla bezpieczeństwa, żeby nic mi się tutaj nie spruło, ale teraz już śmiało można przyspieszyć. Licznik przeskoczył na trzecie okrążenie, robię dalej, mniej więcej po 80 okrążeniach pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić sobie bez zdejmowania z młynka, jakiej długości mamy tunel. Teraz pozostaje samo kręcenie. Spotkałam się też z takim filmem, gdzie jest dodatkowa nakładka tutaj na ten element kręcący. Wyobraźcie sobie, jest kupowana nakładka, która jest dopasowana do wiertarki i dziewczyny włączają wiertarkę i to tak po prostu się tu szybko kręci, więc już w ogóle opaska czy czapka powstaje błyskawicznie. No ja takiej przystawki nie mam, więc kręcę sobie powolutku sama. Zrobiłam dokładnie 66 rzędów i kończy mi się włóczka, więc przy okazji pokażę, jak sobie poradzić z taką sytuacją. Przekręcamy tak daleko, żeby włóczka wyszła nam z naprężacza. Delikatnie związujemy z nową włóczką. I teraz po prostu powolutku podajemy tak, żeby ten supełek tutaj z tej strony pięknie się wplótł. Później musimy pamiętać, bo ja zrobiłam teraz delikatny supełek, muszę pamiętać, żeby po zdjęciu tej tuby, po rozciągnięciu jej, poprawić go na mocniejszy. Mam dokładnie 66 rzędów. Dojdę gdzieś mniej więcej do 80. Tutaj jeszcze ostrożnie, gdzie jest ten supeł. O, wszystko ok. Dojdę mniej więcej do 80 i wtedy pokażę Wam, w jaki sposób obmierzyć sobie tę tubę.
Dobra, zrobiłam 80 rzędów, już widzę, że dosyć duża ta dzianina mi tutaj powstaje i teraz tak, albo obracamy delikatnie w ten sposób sobie maszynkę i rozciągamy tutaj fragment. Zobaczcie, tak wygląda dzianina na spodzie. Naciągamy kawałek. Uważamy cały czas, żeby tutaj się nic nie wydarzyło, żeby nam tutaj nic nie pospadało. I tak będzie wyglądała nasza gotowa dzianina. I możemy to potraktować jako próbkę. Tak jak zawsze robimy próbki na szydełku czy na drutach, możemy sobie rozciągnąć kawałek i teraz wziąć na przykład tutaj 10 oczek i zmierzyć centymetrem, ile nam to tutaj dokładnie wychodzi. Dobra, ja już mam moje obliczenia zrobione i teraz pokażę Wam, jak to zrobiłam. Naciągnęłam tę dzianinę tak jak powiedziałam, tak? Przykładamy sobie tutaj centymetr i robimy próbkę. Przykładamy do jednego rządka i tutaj sobie zaznaczamy, gdzie mamy przy luźno rozłożonej dzianice 10 cm. I liczymy oczka. W jaki sposób? No liczymy te literki V, jedna wchodząca w drugą, liczymy do góry. I mi wyszło już z obliczeń, że 16 oczek to u mnie jest 10 cm gotowej dzianiny. Mam opaskę zrobić na głowę mniej więcej 60 cm w obwodzie, więc zabieram około 5 cm, bo ta opaska też się pewnie troszeczkę rozciągnie, więc na 55 cm planuję sobie tubę. No i ustalam z proporcji. 16 oczek to 10 cm, to ile oczek, czyli ile rzędów tak naprawdę, to będzie dla mnie 55 i wyszło mi dokładnie, policzyłam na kalkulatorze 88 oczek, czyli 88 rzędów, także dobrze, że już się zatrzymałam, ponieważ teraz już sobie wracam do mojej maszynki, delikatnie wywinę to teraz tutaj do środka, żeby mi tam się nie szurało po stole i robię jeszcze tylko 8 okrążeń. A następnie ponownie nawinę dodatkową tą nić w kontrastującym kolorze. Ok, 80 rzędów wykonane, więc ponownie teraz robimy dodatkowe 5-6 okrążeń dodatkową włóczką. Więc wyciągamy nić wiodącą, zostawiamy dosyć długi fragment, zostawiamy ją tutaj w środku, bierzemy nitkę dodatkową, dokładnie w tym samym miejscu co ta nitka główna, umieszczamy ją w podajniku, umieszczamy ją w napinaczu włóczki. Możemy sobie teraz delikatnie przytrzymać, zerujemy licznik i gdzieś z 6 dodatkowych okrążeń. Zobaczcie, co mi się stało. Mogłabym tak naprawdę to poprawić i nagrać od początku, natomiast myślę, że nie warto. Myślę, że lepiej pokazać realnie, co się może wydarzyć. Po ściągnięciu... Moment, żebym nie zgubiła tego oczka. O. Po zmianie włóczki, niestety, w dwóch miejscach, zobaczcie, 2 różowe oczka, czyli te właściwe, mi spadły z maszyny. I teraz ja sobie je złapałam, żeby mi nie zaczęły się pruć w dół. Złapałam je sobie szydełkami, a teraz po prostu założę w te miejsca znaczniki. Jeżeli coś takiego się wydarzy, myślę, że to dobrze, że to się stało, bo to się zdarza bardzo rzadko, ale myślę, że dobrze, że się tak stało. Zakładamy sobie na te pętelki, robimy powoli te ostatnie okrążenia tą dodatkową nicią, żeby to nam nie spadło i tutaj możemy swobodnie założyć znacznik, nic się nie stanie, później będziemy bez problemu sobie to po prostu połapiemy, więc ja zakładam teraz znaczniki i kręcę dalej i wtedy się spotykamy. Dobra, mamy. Całkiem dobrze wyszło. Z jednej strony będziemy zszywać, pokażę Wam, jak to zrobić, kiedy nic się nie wydarzyło niedobrego, natomiast drugą stronę zszyjemy sobie z tym uszkodzeniem, z tym straceniem 2 oczek i przynajmniej będziecie miały wiedzę, jak sobie poradzić z tą sytuacją.
Kiedy już stwierdzamy, że wystarczy. Ja zrobiłam 5 dodatkowych okrążeń tą nicią kontrastującą, w zupełności wystarczy. Co robimy? Zdejmujemy włóczkę z podajnika i z naprężacza, obcinamy ją, wkładamy do środka i wykonujemy teraz okrążenia bez włóczki. I zobaczycie, co się będzie działo, kiedy przekręcimy bez podawania włóczki. Zobaczcie. Pięknie dzianina spada z igieł. Tutaj też się może zdarzyć raz na jakiś czas, rzadko, bo rzadko, ale jednak, że z któregoś haczyka nie spadnie sama, no więc wtedy sobie podważamy, po prostu zdejmujemy i bez problemu mamy. Teraz już maszynkę odkładam na bok i mamy taki gotowy rękaw, taki gotowy tunel. I zobaczcie, to jest wielkość na 48 igieł, na 40 no to mamy odpowiednio mniej. Dlatego jeżeli z tego chciałybyśmy robić sobie czapkę, no to te 48 jest niezbędne. I teraz najprzyjemniejszy dla mnie przynajmniej moment to jest naciąganie tej dzianiny. Kiedy ona wydaje nawet takie dźwięki, jak te oczka wskakują na właściwe miejsca. Uważamy tutaj przy naciąganiu brzegu. Nie chcemy sobie spróć tej nici dodatkowej. Ja sobie jeszcze przewinę na lewą stronę, żeby poprawić ten supełek, który miałam. I w jaki sposób teraz sobie to układamy? Układamy sobie dzianinę tak, zaglądamy jej do środka. Zaczniemy od tej zdrowej części, nie od tej, gdzie tutaj mamy uszkodzenia, tylko od tej zdrowej części. Łapiemy stronę, z której tutaj jest ta końcówka i układamy dzianinę w ten sposób, żeby w lewej ręce najbardziej zewnętrzne oczko to było właśnie to z tą końcówką. I teraz sobie to wszystko wyrównujemy, łapiemy, łapiemy, łapiemy i patrzymy teraz na prawą stronę. Bierzemy szydełko odpowiednie dla włóczki, mogą być te szydełka dołączone do zestawu albo jakiekolwiek inne i zabieramy się za zszywanie tego brzegu. I uwaga, jak to robimy. Dlatego ważne było, nie to szydełko, dlatego ważne było, żeby nici były w kontrastowym kolorze, bo teraz będzie nam dużo łatwiej zauważyć odpowiednie pętelki. Wbijamy szydełko od prawej strony na lewo pod najbardziej zewnętrzną pętelkę, następnie kierujemy się do pętelki tuż obok, pobieramy ją i przeciągamy pod pętelką, którą miałyśmy na szydełku. Następnie podążamy na drugą stronę, na dół, znowu wbijamy się od środka pod pętelkę i przeciągamy pod tym, co na szydełku. Przechodzimy do następnej, najbardziej zewnętrznej tutaj pętelki, w tym naszym właściwym kolorze, od środka na zewnątrz i przeciągamy. Następna pętelka na dole, od środka na zewnątrz, przeciągamy. Tutaj sobie musimy kręcić szydełkiem tak, żeby to było wygodne i żeby nam żadne nitki z włóczki nie pospadały. I tak zszywamy takimi jakby oczkami ścisłymi wszystkie te najbardziej zewnętrzne pętelki, za którymi już jest tylko i wyłącznie nić w kontrastującym kolorze. Zszywamy w ten sposób do końca. Zobaczcie, jaki nam się tu piękny szef tworzy. Trochę się przesunęło, widzę. No nie szkodzi. Przesunął mi się ten brzeg, źle złapałam. Najlepiej by było, widzicie, policzyć sobie te pętelki, żeby na górze i na dole mieć mniej więcej tyle samo. No ale ja sobie tutaj też z tym poradzę. To i tak będzie brzeg do zszycia, więc tutaj absolutnie nic nie szkodzi. Łapiemy po prostu wszystkie pętelki. Nawet jeżeli, tak jak u mnie, będzie trzeba w pewnym momencie zszywać tylko z jednej strony, łapiemy wszystkie pętelki. Na koniec tutaj jeszcze też zaglądamy. Wszystko, co nam się wydaje, że do złapania najlepiej złapać. Dodatkowe jakieś pętelki też. Najlepiej wszystko złapać, żeby na pewno ten tunel był tutaj zamknięty. I co na koniec? Na koniec robimy przełożenie tej nici przez pętelkę, wyciągamy
zaciągamy i po wszystkim. I teraz musimy sobie spróć ten zielony element dodatkowy, dekoracyjny. Prujemy z jednej strony robótki, to prucie jest bardzo łatwe, a z drugiej, i to jest właśnie niestety ta strona, zobaczcie, to nie jest takie łatwe, bo ta nić jest tutaj w środku, więc trochę się trzeba pobawić. Komu się nie będzie chciało pobawić albo nie będzie mu szkoda włóczki, można po prostu tutaj delikatnie, zobaczcie, bo to się da zrobić, wywinąć tak, żeby nie uszkodzić tej części różowej w moim przypadku i po prostu ten dodatkowy fragment wyciąć. Wypruwamy to zielone i jedna część naszej tuby będzie już zszyta. Ta część wygląda już super. Naciągamy drugą część i teraz już układamy w ten sposób, żeby tutaj była pełna symetria, żeby nic nie było w ten sposób skręcone. Więc bierzemy sobie jakiś tutaj jeden rządek i podążamy wzdłuż tego rządka, tak żeby w ten sposób sobie to też w rękach ułożyć. I tak, początek będzie w porządku, bo tutaj są tak samo, wszystko zaczynamy, tutaj są te oczka ładnie złapane, natomiast tu, gdzie mamy znaczniki założone, to po prostu zamiast łapać pętelkę, będziemy łapać oczko, które jest tutaj zabezpieczone znacznikiem, więc jeżeli coś takiego jak mnie Wam się przydarza, absolutnie tym się nie przejmujemy. Najważniejsze to taki problem po prostu wyłapać w porę, nie pozwolić dzianinie się spruć. Zresztą nawet jakby się spruła, no to zamykanie oczek, tak pobieranie i przeciąganie jest dokładnie takie same jak w metodzie łapania zgubionego oczka na drutach, bo ta dzianina to jest przecież dokładnie to samo. Zewnętrzna pętelka, od zewnątrz szydełko, na górę, na pętelkę, pod oczko. Na dół, pod pętelkę, oczko. Góra i dół. I tak do końca. Spotkamy się tam, gdzie mamy te znaczniki. Pora uratować pierwsze oczko. Ostrożnie ściągamy znacznik i dokładnie tu, gdzie był znacznik, wkładam szydełko i zamykam. Pierwsze oczko uratowane. Po drugiej stronie mam drugie oczko. Delikatnie ściągamy znacznik, szydełko pod oczkiem, zamykamy i uratowane. I teraz zamykamy wszystkie pozostałe oczka, bo tutaj już mam końcówkę. Sprawdzamy. Tutaj jeszcze jest oczko do zamknięcia. Zamykamy, następnie włóczka wiodąca pod pętelką i wyciągamy. I z tej strony będzie dużo łatwiej, zobaczcie, wypróć nić dodatkową. Gotowe. Z jednej strony pamiętałam, żeby zostawić sobie tą końcówkę dłuższą, będę teraz nią zszywać. Składamy sobie opaskę na twist, tak żeby te dwie części krzyżowały się nam z przodu. Łapię zatem w ten sposób jedną i drugą stronę i teraz wsuwam te części w ten sposób. Wyrównuję. Końcówka z drugiej strony, gdzie ona tutaj wpadła, też niech będzie. Schowamy ją pod szwem. Układamy teraz równiusieńko, wyrównujemy tę dzianinę i robimy przeszycia, tak żeby wszystkie 4 warstwy złapać. Po zrobieniu tego ostatniego szwu te dwie końcówki sobie mogę związać na supełek, żeby je zabezpieczyć. I to już przecinamy. Szydełkiem jeszcze to pochowam pod oczkami, ale już teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda nasza opaska.
Zobaczcie. Jest dosyć szeroka, elastyczna, 100% wełna. Bardzo fajnie będzie wyglądała. Tak wygląda w wersji szerszej. Tutaj mam te dwa tunele, które za chwilę zszyję i pokażę Wam, jak wygląda opaska w wersji na maszyny na 40 igieł. Tak wygląda ta na 48. Moje 3 opaski wykonane na młynku dziewiarskim, na maszynce dziewiarskiej są już gotowe. Tutaj mamy opaskę na maszynie 48 igieł. Zdecydowanie ją polecam, jeżeli macie wybór ze względu na licznik rzędów, ze względu na to, że można zrobić na nich czapkę również. I tak wygląda zrobiona opaska. To jest włóczka Drops Charisma 100% wełna. Natomiast tutaj są dwie opaski, które są zrobione na tej wersji 40 igieł. To jest włóczka Yarn Art Shetland, ileś tam procent wełny, nie mam już niestety etykiety. Tak się prezentuje, to jest taka gruba wełna, gruba włóczka, dlatego dosyć taka zwarta struktura, natomiast tutaj jest taka delikatna, luźniutka włóczka Austermann. Też zostawię Wam informację w opisie, co to jest dokładnie za włóczka. Także jak widzicie, zrobienie próbki albo chociażby wymierzenie, tak jak ja to zrobiłam i pokazałam dzisiaj na filmie, będzie niezbędne do tego, żeby dobrze sobie zaplanować wielkość robótki. Nie słuchajcie, jak ktoś Wam mówi w filmie, że po prostu macie na opaskę zrobić 90 rzędów, a na czapkę zrobić 120 czy tam ileś. Zdecydowanie trzeba to dopasować do swoich włóczek, bo zobaczcie, tutaj są 3 opaski, każda wygląda inaczej, każda ma inny splot, mimo że wszystkie były dziergane na tej środkowym poziomie naprężenia. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tym tutorialu i co sądzicie o takich maszynkach. Ja się spotykam z różnymi opiniami. Czasami takie bardzo tradycyjne dziewiarki protestują, że przecież to nie jest rękodzieło, natomiast myślę, że to jest świetna zabawa, a w ogóle to myślę, że taka maszyna dziewiarska to jest fantastyczny pomysł na prezent, na przykład dla jakiejś dziewczynki, która jest zainteresowana dzierganiem. Być może warto to przemyśleć. Ja już dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na pewno pojawi się wkrótce film z czapką robioną na maszynie tej właśnie 48 igieł, a wkrótce pokażę Wam również inne pomysły, co można zrobić na takim dziewiarskim młynku. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.